Cześć Karol, Cześć. po krótkiej przerwie. Jak tam postępy? Możemy się pochwalić efektem końcowym. No, można powiedzieć, że końcowym właściwie auto jest skończone. Wszystkie poprawki, które w międzyczasie miały wyjść, już są Wprowadzone? Zostaje tak naprawdę końcowy etap, czyli po prostu to odpalić. W tym momencie tak naprawdę zostało nam odłączyć przekaźnik od pompy paliwa, żeby go zakręcić, żeby napełnić magistralę olejem, bo jeszcze doszła nam chłodnica oleju, więc trochę układ się, że tak powiem, powiększy. No i możliwe, że trzeba będzie trochę oleju dolać do układu, także no, mówię, można już pokazać dokładnie, co się zmieniło, bo trochę parę takich rzeczy było, które wyglądały na, że tak powiem, już wersje finalne, a jednak się trochę pozmieniały. Co się zmieniło? Zmieniło się, no przede wszystkim rurowanie, możliwe, że nie wiem, zacznę może od chociażby tego elementu, przez to zaszła nam termoizolacja. No trochę ta rura nam się pogrubiła przez to, więc trzeba było zmienić jakby trochę jej kąt, jakby położenie i ogólnie w taki sposób ona jakby skręca. Podwójnie ją złamaliśmy, zamiast przystopniczego kolanka, a taki w sumie detal, no ale... Czyli słowem ona się oddaliła od... Tak, chcieliśmy po prostu ją możliwie oddalić. Downpipe'a. Z tego, jak testowaliśmy ten materiał, nie powinno mieć żadnego wpływu, zwłaszcza, że jest to naprawdę dobra termoizolacja. Naprawdę ona sporo daje. Ale mówię, no to jestem sam ciekaw po prostu testów, jak się to będzie zachowywać. Że będziemy na hamowni, będziemy jakby to na bieżąco tutaj monitorować, obserwować. Co jeszcze? No dolot, ten finalny, który Ci pokazywałem ostatnio, jest już wykonany, już założony na auto. Tu jeszcze doszło do niego po prostu taki kruciec mały na odmę, nie wiem, czy będzie go widać. W jaki sposób? No jest. No, widać. I on po prostu sobie idzie do oryginalnej jakby odmy. Ona jest, sam zaworek został po prostu wyjęty jednokierunkowy z niej i zostało to połączone. I taki najprostszy właściwie system, zawsze tak robiliśmy w każdej jednej, to działa, to się sprawdza. Co tutaj jeszcze doszło? W sumie od spodu będziemy mogli pokazać jeszcze kolektor wydechowy, też zabezpieczony termoizolacją. W sumie będziemy widać z góry. Tak jakby górna, można powiedzieć, taka szyja, to zejście tego kolektora też jest zabezpieczone. Z racji tego, że tutaj właściwie nam zależy, żeby tej temperatury nie było, a cały kolektor jest zabezpieczony już ceramiką termicznie, także... Czyli coś od spodu jesteśmy w stanie zobaczyć? Tak, zaraz podniesiemy auto i pokażę, jak to wygląda od spodu. Z spodu, w sumie nie wiem, czy pokazywaliśmy kolektor, chyba że w wersji takiej surowej. Jest w ceramice, także już termicznie jest zabezpieczony. Także odchodzimy, jak mówiłem wcześniej, od bandaża. Trochę nam to też pomaga z tym, że miejsca, że po prostu jest mniej grube są te runnery. No i łatwiej chyba po prostu pomalować jak bandażować. No oczywiście, że łatwiej, to wiadomo, że i czasowo i ogólnie, no jest to jakby takie no mniej uciążliwe, jednak ten bandaż, to owijanie tego jest trochę takie czasochłonne i upierdliwe. Z takich innych rzeczy, spływ oleju, też z rury karbowanej zrobiliśmy akurat. To jest taki system, który wygląda śmiesznie, ale to jest stosowane jakby bardzo powszechnie w różnych, można powiedzieć, branżach. Jest to fajne, szczelne połączenie, jest takie zabezpieczone w środku jeszcze dodatkowo taką podkładką właściwie uszczelniającą. I jak to się skręci. Testowaliśmy takie same rozwiązanie w IS-200, tylko co prawda robiliśmy to tylko na górze. Od dołu było połączone jak włącznikiem silikonowym i z krućcem. A tutaj jest po prostu dwustronne połączenie właśnie tym, że powiem to, nakrętką z zabezpieczeniem. Okej. Tylko wystarczyło po prostu wspawać kruciec taki spływowy, zgwintowany. No i to jest wszystko. Bardzo prosty spływ. Bardzo łatwo go zamontować i bardzo łatwo można go sobie ustawić. Dwa takie smaczki, mianowicie takie zakrętki zrobiliśmy jeszcze. One służą temu, że raz, że nie ma dziur, nie widać tego dolnych jakby tulejek gwintowanych od intercoolera i dodatkowo płytę nam po prostu dociągają. One są z takiego fajnego materiału wykonane. Ona jest taka śmieszna, że nawet z takiego twardego materiału, że ten gwint, on się nie złamie. Bardzo ciężko go złamać, bardzo ciężko go jakoś wykręcić czy coś i on po prostu wkręcamy, zabezpieczamy i nam się to Usztywnia. bardzo fajnie trzyma. Także, no, co tu jeszcze? No, możemy pokazać kawałek po prostu downpipe'a, połączenie z seryjnym overpipe'em, z wydechem. Czyli twoje zadanie dobiegło końca. Tak. To teraz przejmuję pałeczkę? Teraz pałeczkę przejmuje Tomek. Musi podłączyć, że tak powiem, sterownik, przygotować do odpalenia. I to w sumie tyle. Super. Także no, auto jest przygotowane do odpalenia. Zostało mi tylko właśnie napełnić układ olejem. Zobaczymy jeszcze, przyjdzie nas kolejne auto na montaż tego turbokitu, także zobaczymy, czy ewentualnie coś jeszcze... Coś trzeba zmieniać. Zawsze tak jest, że po prostu się dopiero jak auto przyjedzie, tak jakby już następne, widać, że na przykład gdzieś przy montażu coś można poprawić, coś można zrobić lepiej. Także no to jest już takie zwieńczenie tego całego
procesu projektowania. No. To co, Karol, zbijam z tobą piątkę Jasne. i idę męczyć bułę komu innemu w takim razie. Dobra. Dzięki bardzo. Dobra, słyszałem, że teraz ciebie muszę męczyć. No nie i Karola, no jakby Karol wyjął tak bez przekaźniki od pompy paliwa i od dysków. No bo to jeszcze nie odpalony setup, musimy na ciśnienie nabić. Okej, Ja wgram mapę i palimy. dobra. I To posłuchamy silnika w końcu. tego przełomowy materiału. moment, dokładnie. Wypala się teraz wszystko, wiesz jak jest. Palimy się! Wypalimy się tego termoizolację, tam jest wełna i taśma, na której się klei. No teraz Ja będzie taką- śmierdzieć trochę. Taśma samoprzylepna i po prostu no, Tak. taki jest, tak to jest montażu. Z technicznych rzeczy, przy tym żebyśmy mogli to stroić, musimy sprawdzić, czy teraz odpalić go, zobaczyć czy nie ma wycieków, jak się nagrzeje. Musimy wymienić map sensor na z szerszym zakresem, podłączyć EBC, żebyśmy mogli sobie sterować doładowaniem, żeby szybciej z turbo wstawało. Co jeszcze tam, Karol? Chyba? No i wentylatory podłączyć nowe, bo wymienialiśmy to w naszym kicie, jakby wentylatory nie są oryginalne, tylko zmieniane na spale, ponieważ żeby mieć miejsce. Okej. Czyli w następnym odcinku Będziemy stroić. O. strojenie i mierzenie czasów pewnie, tak? Czyli finał. Coś to dało w ogóle. No, czy dało do turbo coś? Czy dało, to Dobrze. będzie szybsze, nie? Fajnie, że to już nawet słychać jak to chodzi. Tak. Żegnamy No się. jeszcze chciałem tylko wam pokazać, bo w międzyczasie jak zaczęliśmy robić ten turbokit, to już mamy następnego klienta, a nie wiem czy ty Karol wspominał. I mamy już gotowy kolektor ssący, znaczy wydechowy, także możemy pokazać jak wygląda gotowy kolektor, taki, który będzie w zestawie już. Bo nawet Dobra. widziałem, że na grupie GT86 się pojawił wątek raz z filmem od O, ciebie. proszę, tak, fajnie. Tak. Mamy tutaj hybrydowy izolację, żeby zaoszczędzić koszty dla osoby kupującej. Oczywiście będzie opcja, że będzie można wykupić całe jakby w termoizolacji, bo to jest ten kluczowy element, tam gdzie mamy blisko inne komponenty, a resztę mamy ceramiką pokryte. Okej. Czyli mamy izolację tam, gdzie jest krytyczny element, gdzie blisko są innych elementów, gdzie mogli wystopić i reszta, nie wiem czy Karol też mówił, ale wyszło po zamontowaniu, że musieliśmy przerobić downpipe. Coś wspominał. Zresztą to też pokazał na samochodzie No od tak, spodu. już na samochodzie, a też mamy następny gotowy z naszej matrycy. Okej. Czyli następny taki, powiedzmy taki sam, który już możemy instalować w następnym samochodzie, który się u nas pojawi w przyszłym tygodniu. No, wygląda to obiecująco. Wóz odpalił. To znaczy, że niedługo się widzimy na strojenie. Tak, no myślę, że po weekendzie. I przy okazji zmierzymy czasy, zobaczymy co to w ogóle musimy dało. Zobaczyć, czy te strojenie i te tuningi dają coś, nie? Tylko wyciąganie pieniędzy od klientów. Tak jest. To co, zbijamy zbieramy. piątkę, żegnamy się I do z widzami. zobaczenia. Do zobaczenia w następnym Okej. odcinku ze strojeniem GT86 Turbo. No dobra, dzisiaj Karol nie dojechał na strojenie, finalnie samochód już jest gotowy, ale drugi Karol będzie opowiadał, bo liczba Karolów musi się zgadzać na materiale. A jeszcze jako bonusik dodam, że już stoi tu następna GT86, w której będziemy też montować turbokit, więc na pewno tutaj już pojawi się materiał z Karolem i ze mną na hamowni, jak stroimy ten samochód. I w sumie jeszcze chyba warto powiedzieć, że chyba niespodzianką jest ten czerwony kolektor ssący, nie? Tak. Że coś nam innego pokazał na hamowni. No dobra, co, wyjeżdżamy i idziemy zmierzyć czasy 0-100 i 100-200. Dzień dobry. Cześć. Witamy po krótkiej przerwie. No już tak, już nie jest, zobaczcie, kolor zmieniła. Tak, buda została przemalowana, a tak naprawdę to No mieliśmy przerwę i skończyło się na tym, że tamten samochód skończyliśmy, oddaliśmy klientowi, ale już wtedy było widać na materiału, że ten samochód czekał na turbo. I dzięki temu mogliśmy zweryfikować nasz turbokit, wprowadzić jakieś niezbędne poprawki, skończyć instrukcję obsługi i mamy już tak naprawdę przetestowany turbokit, czyli wiemy co, gdzie, jak, dla kogo. I mamy też go wystrojonego, także dzisiaj zrobimy pomiary jakby po montażu turbokitu i też Czyli- pokażemy różnicę między tamtym setupem i tym w mocy, ponieważ jak zawsze jest, że mimo, że zamontujesz turbokit do jednego auta, takiego samego, to w zależności od kondycji silnika moc nie zawsze będzie taka sama. okej. Czyli temat zakończymy z innym autem niż z tym, z którym ale to zaczynaliśmy. nie był temat o aucie, tylko o turbokicie, więc mi się wydaje, że to jakby nie ma znaczenia Aha. dla nas w tym wypadku. I z ciekawostek wyszła różnica między tamtym a tym. Tak, tak. Okej, no dobra, no to przejdź do szczegółów. No dobra, może zaczniemy od wykresu. Tak, zapraszam. Zobaczcie, w serii 196 koni, 208 Nm momentu, a po strojeniu mamy 290 koni, 313 Nm momentu. Okej. Tak naprawdę to jest taki stage 1, seryjny silnik bez otwierania modyfikacji silnika. W teorii, z tego co rozmawiałem z paroma osobami jeszcze ze Stanów,
Moglibyśmy tu nawet zrobić wynik 350 koni, ale musimy po prostu mieć odważnego klienta, który to weźmie na klatę, tak? My wiemy, że te 290, 310, 315 koni to jest bardzo bezpieczne dla tego silnika i jeżdżą, tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo dużo kilometrów na naszych zestawach. Ja Ci tak tylko dopytam, bo to jest, rozumiem, seryjna moc i tu jest jakiś taki dziwny dołek. O co chodzi? No to jest EGR, to jest taki zrobiony moment obrotowy, dołek w momencie obrotowym ze względu na badania emisji spalin, kiedy robisz homologację w samochodzie. I to był ich sposób na to, żeby dostarczyć dużą moc wolną z ssaka, ale przy okazji być jeszcze niskoemisyjnym dla testu, ponieważ testy są w większości, tak w WLPT, nie jestem ekspertem od emisji, testy są robione chyba do 4000 w laboratorium, więc... Okej. Tak wymyślili sobie, żeby ominąć. Możemy to porównać, że tak naprawdę w całym zakresie jest lepiej, nigdzie, nawet na dole. Tu jest wolnostak, mapa zapłonu i paliwo poprawione, no i zawsze jak nawet wolnostaka stroimy, to jest przyrost tutaj, tak? Ale to już zaczyna dmuchać turbo, bo nawet jak mamy wolnostaka, to zawsze ten dołek jakoś istnieje, zawsze, nie da go tak w 100% wyeliminować, a turbo po prostu już wyrównuje przepływ. To jest ruda, która wyszła gorzej. Tak. O. A jak wyszła poprzednia? Pamiętajcie, ten sam silnik tutaj ma 180 000 przebiegu. To już jest nie tak mało jak taki samochód sportowy. A przejdźmy do tamtej. Teraz widzimy sobie... Czyli porównujemy teraz... Auto ruda do TRD. Tak? Czyli ta przerywana to jest ta TRD. Jak widzicie, dół jest słabszy. Delikatnie. A w momencie tutaj kolektor sący jest lepszy i górą się lepiej napełnia. Bo różnica między tymi dwoma samochodami to jest kolektor sący. Czym on się różnił? Jeden tu jest taki plastikowy, który ma węższe ranery i dłuższe, a ten ma szersze ranery i też dłuższe. Ale mimo wszystko wpływa to na to, że przy niskich obrotach prędkość z powietrza jest wyższa w takim plastikowym, dzięki temu dół jest delikatnie lepszy, bo lepiej się napełniają cylindry, a w momencie, kiedy mamy dużą przestrzeń, no i wtedy górą kiśnie, bo ponieważ już ciężej jest załadować, napełnić cylinder poprawnie. A jak mamy większe ranery i krótsze, tak jest, powinno być jak robisz ITB, robisz turbo czy coś w tym stylu, jakby trąbki chcesz robić i jakby wyrównać ten moment górą, tak? Ale w takim kolektorze drugim zaprojektowanym jak aluminiowym po prostu górą się lepiej napełnia. Dzięki temu górą generuje moc. Widać dużą różnicę, że turbo się już lepiej potem napełniało, tak? Przepływy były lepsze przez górą i dzięki temu, mimo że mamy to i to, możemy to... Pokaż ten kolektor. To jest ten plastikowy, tam na pewno miałem na przybitkach pokażesz. To jest ten plastikowy sterylny. I on jest przez 2019 i chyba tego w Toyocie występował w wersji potem aluminiowej. A w tamtym aucie był... Taki czerwony wrinkle, to się mówi? Wrinkle chyba, tak? A ja wiem. Że ci goście od Subaru, że ta pokrywa jest w takim kolorze. I tam jest aluminiowy kolektor i on ma szersze ranery niż tutaj. Dzięki temu po prostu wolniej, dół jest słabszy, ale góra jest na plus, tak? Zawsze. Dzisiaj będzie okazja zmierzyć czasy tego auta, tak? Tak, no raczej tamtego też zmierzyliśmy, tobie wysłaliśmy materiały. No tak, to już było powiedzmy dołączone, więc widzowie na tym etapie będą już o tym wiedzieć. Jak wyszło tamto auto? Chyba 15,1 chyba, nie 15, niskie 15 było 100-200, ale to widzowie już widzieli, no. Tak jest. A ja teraz nie pamiętam już teraz, musimy spojrzeć. No dobra, to zmierzymy sobie tego, nie? To odpalamy bus i jedziemy na lewo. Raczej no, musimy najpierw złożyć go, nie? No tak. Jest różnica? Jest! Powiem Ci, to jest zupełnie inne auto. Mieli dupą. No nie, on się nie... Właśnie o to chodzi, że co innego czułeś. On nie szedł bokiem. Nie, on nie szedł bokiem, wewnętrzne koło mu chyba mieliło. Nie mieliło. A co? Geometria się zmieniała. Toyota ma jakąś dziwną konstrukcję, że to jest torx, nie torx steer, tylko to, czego unikasz z przodu, czyli bump steer. Że jak się zawieszenie zamyka, to on tak jest zaprojektowany, żeby to zawieszenie Ci jeszcze dokręcało, geometrię zmieniało i dokręcało Cię do zakrętu. Zacieśnia zakręt. Tak. Okej. Takie dziwne wrażenie robi, jakby Ci miała dupa odpłynąć, a on dalej jedzie jak trzeba, nie? Sądem mi wyjebało. Ciekawe. Wrażenie jest takie, jakby już miał zaraz pójść po ślizgiem. Tak. A daleko jeszcze mu do tego. To jest naprawdę spoko auto do jeżdżenia, do zabawy. No trzeba byłoby się tego nauczyć, bo to wiesz, trzeba byłoby też poznać ten moment, w którym to auto naprawdę... Przegniepałe. Tak, dokładnie, że znowu, że chce naprawdę pójść poślizgiem. Pamiętasz, jakie czasy robiliśmy wtedy? 0-100? 8.2 zrobiliśmy bez 8.3? 8.4. 8.4. 8.38 chyba było, no. Czekaj, jeszcze spojrzę sobie na rzecz. Dobra, AFR ma w porządku.
musiałem sprawdzić po hamowni, bo nie jeździłem tym autem. Okej. To jest pierwsza jazda po hamowni prosto. 100-200 mieliśmy 27? 2, tak. 27, 23 chyba nawet dokładnie. No dobra, w końcu mamy finał tej sprawy. Turbo Kit już jeden został nawet sprzedany, no niestety poszliśmy do sklepu. O, Także no to może to jest dobry moment, żeby powiedzieć, ile taki turbo kit ma kosztować, bo chyba o tym nie rozmawialiśmy. No tak. Cena detaliczna na dzień dzisiejszy ma być 17 000, ale startujemy brutto. Tak, Okej. z fakturą, ze wszystkim. Okej. No niestety, jakby czasy się zmieniły i tania to już było. Mhm. A no niestety prowadzimy firmę legalnie, wszystko, więc trzeba podatki płacić. Ale planujemy promocję zrobić na Black Friday. O, Także jaką? no za 15 brutto będzie można kupić ten. Czyli 2000 upustu. 2000 upustu. No to wiesz, 2000 piechotą mi chodzi. No tak. No i co? Za dwójkę to jakby ktoś nie chciał tego samemu montować, to pewnie zlecenie komuś montażu wyjdzie z dwójkę. No my liczymy 4000 za usługę montażu. No ale wiesz, to wy tak, ale jesteście to tak, firmą jakby. firmą, tak? A ktoś inny może... Już dzisiaj za dwójkę tak. można byłoby to Tylko zamontować. żebyś dzisiaj dobrze zamontować, chociaż no kurde. Nasze turbokity od Lexusa montują bez problemu ludzie. I działają, tak? Aha. Więc myślę, że dziś udaje się da radę. Instrukcja jest dobrze napisana, Karol za to odpowiada w 2 językach, więc nawet jak obcokrajowcy zamówią, to też wiesz, poradzą. Po angielsku i po ukraińsku? Tak, no, nie dla Polaków, nie? Nie, no, po polsku i po angielsku. No i jest różnica. Ale odmiana. I on tak przy pięciu dostaje takiego Bo jest on taką mapę ma lekką, nie? Tak jak drugiego rozmawialiśmy. życia. O, teraz poszliśmy bokiem. A to poznaliśmy ten moment. No ale też już jest zimno. Ale Opona też chyba nie- masz włączoną kontrolę trakcji, bo coś się od razu zahamowało. Tak. No ja wiesz, Nie auta ufasz sobie. auta klientów to nie jest to zabawy. Czy Nie bawić? to co ja, co? Nie, ty lubisz tak wiesz. Ja lubię opalać się swoje wozy. Moje jeżdżą tylko na lawetach. Mam coś takiego jak autoblip jak w ZC Revmatch. Jedziemy sobie 4, Sam podbija obroty. mamy nogę na hamulec, sprzęgło i widzisz, i już synchronizuje nam bieg. A musi być noga na hamulcu? Tak, bo nie wie dokładnie kiedy będziesz, że hamujesz, bo możesz sprzęgło wcisnąć też bieg wyżej, a nie w dół. To po co ma obniżać obroty Aha. i zabijać ci sprzęgło. A to jak to jest to rozwiązane w ZC? Bo W tam nie ZC masz musisz... w skrzyni biegu masz tensometry Aha. i czujniki Hala, które mierzą ci na podstawie twojego wybieraka, gdzie masz... Czyli tutaj wyczuwa ruch. Tak. Okej. Jak sobie byś przetestował, to tam widać, że... A tu nie masz takich tu nie ma. tensometrów. No to jest takie, tak jak w EMU, tak samo w EMU jest rozwiązane tym. Co ja Ci mogę powiedzieć? No, jeździłem już tymi autami, ciężko mi się podniecać nimi, Czemu? Ja powiem Ci... bo wiesz co... No, jak Ja jeździ- jestem zadowolony z jadę tego, co tu widzę. 15 sztuką jeżdżę, one inaczej, jest radość z jazdy, to jest coś innego niż wcześniej, jak w wolnostaku i uważam, że to tak jak Ty powiedziałeś, powinno być to z fabryki, bo no to w końcu zaczyna jeździć. Ale jest drobna wada tego rozwiązania. No. Auto nie brzmi już jak Boxer. Tak, no bo mamy kolektor równoległościowy, więc Jeżeli ktoś by spodziewał się, że po założeniu turbo dalej będzie auto tak bulgotać, to znika się ten rozczaruje. efekt. No tak, no, ale no kurde, no nie zajmujemy się tak jak zawsze mówię, my nie jesteśmy ani ze względów ekonomicznych tego nie robimy, ani ze względu na to, że będzie to, wiesz, jakaś symfonia, nie? No jasne, nie. Wiesz, zapierdziela. Ale trzeba to nas. powiedzieć, że po prostu efekt Boxera Tak, znika. tak. Bo to nie chodzi o Boxera, tylko chodzi o kolektor. Dokładnie. Nawet możemy R4 przerobić, żeby brzmiał jak Boxer. No mówisz, że nie robisz się wiem, tak- co miałem powiedzieć. Tak. No my sprzedajemy tutaj z repliką do rozprężarki. A teraz też my dzięki Tobie nawiązaliśmy współpracę z Motoremo. No tam żaden mój udział. No nie, no skontaktowałeś bezpośrednio z szefostwem. To jakby dużo pomogło, tak? Pozdrawiamy firmę Motoremo. Tak jest. I będzie też opcja tej tutaj GT86 tego zestawu kupienia ze sprężarką z takiej serii GCP 220-350. To jest nowej generacji sprężarki. To na, które zamiennie na będą odcinek pasować. z takim turbokitem, z taką turbosprężarką chcę przejechać jeszcze raz. No i zobaczysz, będzie różnica z dołu. Mieliśmy taką No jedną... i to chcę pokazać. Tak, mamy taką jedną też rudą GT86 zbudowaliśmy, Aha. gdzie już jest bomba tak od 3000. Aha. Już jest full, a do ładowania od 2 się pojawia. Ciekawe. Ale tam mieliśmy turbo też na kulce i mieliśmy CNC wirnik. No i teraz wybraliśmy właśnie przy współpracy z Motoremo taką sprężarkę, która będzie oferowana jako opcja na naszym turbokicie. Jaka będzie różnica w cenie w takim turbokicie wtedy? Wiesz co? Chyba 2000 zł różnicy. Naprawdę Okej. to jest... I szczerze mówiąc nie wiem, czy w przyszłości w ogóle nie zrezygnujemy z zamienników turbosprężanych na rzecz oryginalnych garetów, ponieważ oferta, którą dostaliśmy od Motoremo plus jakby tam koszty, ich marża i tak dalej, nadal jest atrakcyjna. Aha.
I bądźmy szczerzy, no te sprężarki oryginalne chodzą lepiej, mają lepsze pasowania, jakby zawsze masz tą powtarzalność. Produkt będzie dużo wyższej No jakości. tak, no i też nam na zależy, tak? Bo jednak chcemy naszą To wiesz co firmę jeszcze lokować. musicie wprowadzić? Ale to jest duże już utrudnienie. Żeby jeszcze jakiś rdzeń Garretta wziąć od nich. Ty się śmiejesz, ale właśnie my zamówiliśmy 4 rdzenie Garretta. Tam trzeba jeszcze te tanki wyspawać. Tak, ale to nie jest problem dla nas. Hamuj lepiej, bo tu A. będziemy robić przecież pomiar. Tak. Zrób co potrafisz. No, nie było źle. A, mieli kapora na dwójce. Trzymaj! Jest. 6,91. To słabo i sprzęgło czułem. Wiesz co? Mam wrażenie, że tą setkę to ty już zrobiłeś tak ledwo. Tak, bo zostawię na tym biegu, co jest, Tak, wiesz? chyba trójkę trzeba byłoby spróbować wbić. No Szkoda dobra. troszkę, ale do 99 myślę, że byłoby petarda. Nie, za szybko i puść, źle. źle. No, za grzecznie. No, było już nie sprzęgła, trójka! Dobra, jest. I coś? 6,46. No, to nie wiem, czy zejdziemy. Wiesz, mamy ślizgające się sprzęgło. Ty, no ale dobra, no czym tutaj się smucić? Zrobiłeś 2 sekundy lepsze 0,100. No tak, Ze ślizgającym się mamy sprzęgłem. 290 koni, więc no jakby to taki realny moim zdaniem wynik. No bo Zetka na przykład Zetka seryjna robi 300 konna, robi jakieś 6,2, 6,3 chyba. No ale wiadomo sobie, tutaj wiesz, ja myślę, że dla tego sprzęgła to te moje kilogramy to nie są takie obojętne. Uj, moje to kurwa no, wynik. No to ale to kierowcy nie można usunąć, tak? Pasażera można tylko usunąć. No nic, no 6 sekund jest na pewno do złamania, nie będziemy katować tego, jest przyrost. Ja Wiesz, powiem tylko tak, mi się bardzo podoba jak to auto jedzie. Bo Tak jak zmieniło dajesz, się, nie? no absolutnie inny wóz. Za 17 000 złotych moim zdaniem warte. I pamiętaj, że często jest tak, porównanie do wzmodzenia wolnossaka. Bo to jest moim zdaniem bardzo fajna zawsze alternatywa, bo wszyscy zaczynają od wolnossaka, bo potem sobie będą turbo. Tylko że wydają połowę tej pieniędzy, które by na turbo wydali, wydadzą na modzenie wolnossaka. Bo tak, zrobią kolektor wydechowy. Jest to koszt tak średnio 5-6 tysięcy, bo gdzieś, znaczy nie my robimy, tylko wiemy ile robią na rynku, jeżeli ktoś nie kupuje Chińczyka. Mówimy o jakichś dobrze zrobionych rzeczach, a nie takich, wiesz, z marketu, gdzie nie pasują. No tak. Dochodzi Ci dolot gdzieś za jakieś 1500, jakiś peryn chyba się nazywa ten dolot, taki, który ma sens. I generujesz moc na poziomie 215, a jeszcze wydech za dychę, nie? No. Znaczy za 7, za jakieś 7000 pewnie. Zależy u kogo i gdzie i jak zawsze. No to już prawie No wartość tak, tego turbokitu. No nie, no mamy 5 plus 7 to jest 12, No. plus 1,5 to jest 13,5, jakiś montaż tego wszystkiego u kogoś chyba, bo nie ktoś nie zawsze będzie sam, to gdzieś powiedz, no czyli 15 turbokit. I kończy z mocą 215 koni plus jeszcze tego chodzi tak strojenie, tak? A montujesz turbokit na seryjny wydech, tak jak tutaj mamy seryjny wydech i on bez problemu robi 300 koni i masz moc od fabryki, od razu, tak? Niczym się nie przejmujesz. A ile tu mocy mówisz, że wychodzi bez tego strojenia u Was? Znaczy ten turbokit nie jest taki, że możesz bez strojenia ten turbokit musi wymaga być- strojenia od razu po montażu. Okej, i to zawiera ta cena. Nie. Okej. Ponieważ nie chcemy żeby uzależniali się od nas klienci, że my tylko możemy stroić te samochody. Rozumiem. My nie chcemy narzucać komuś, kto ma samochodzie stroić. Czyli do tych 17 000 trzeba jeszcze doliczyć koszt strojenia. Tak, bo możesz wystroić u w kogoś. 100% na seryjnym sterowniku, Aha. albo, my też mamy taką opcję, ale my nie preferujemy jej, albo na Ecuteku, który daje Ci dużo więcej możliwości, tak? Okej. I tak to wygląda, no i jakby 17 000 montaż i strojenie. No i u naszym turbokicie, w przeciwieństwie do innych turbokitów dostępnych na rynku, jest od razu w zestawie chłodnica oleju. O, fajnie. Ponieważ ten samochód nawet w wolnostaku, jak już wcześniej rozmawialiśmy, ma problem z chłodzeniem oleju. Dlatego te panewki tu latają. Też. No olej, panewki, temperatura robi swoje. No. A tu niestety, tu doszliśmy do doświadczenia, że robisz turbo, musi być koniecznie chłodnica oleju, żeby ten silnik długo żył. I mamy na to dowody, że ten silnik, żaden silnik tam nie wybuchł w 86. W sumie to do tej pory żaden nie wybuchł. Poza tymi w Mazdach MX-5, których się uczyłem stroić 7 lat temu. Ale to też myślę, że jest ciekawa historia, którą bym chciał pokazać. Okej. Bo mam taki projekt z moim Nemezisem. Jak Kuba miał tam mikrę, to ja mam taką Mazdę MX-5, która przez 5 lat nie może wyjechać z mojego warsztatu. Haha, no widzisz, to w każdym warsztacie takie coś jest. No zawsze jest, nie? Ale Do już naszej- jest kończona właśnie. Do naszej tajnej miejscówki, a to co, będziesz ją kończył teraz, No tak? już jest odpalona na docieraniu, zaraz chwilę robimy EMU, podłączamy Aha. i będzie to Tomek stroił. Jakby Tomek stroił głównie u nas na EMU, ja robię to szybciej ode mnie, no jak rozmawialiśmy, ja ekspertem w EMU nie jestem, robiłem jeden samochód na EMU, ja więcej siedzę w fabrycznych sterownikach
niż następnalone, tak? okej. W sumie fajnym porównaniem byłoby, gdyby wrócił jakiś do Was ten Wasz turbo kit na chińskim turbo i na chińskim kulerze i gdyby zrobić, wiesz, Zmianę turbosprężarki, zmianę turbosprężarki i zmianę kulera. Znaczy jedno, później drugie i pokazać różnicę. Możemy jechać. Ja gotowy. A jak GT86 za nami, to ratownikami nam mrygała. Ale żeście ożywili ten wóz. Aj, złapałeś odcinkę. Już! 15.06. A weź zwolnij, zrobimy jeszcze jeden pomiar. Go, go, go! No właśnie. 200 zrobiłeś pod mostem. Trudno, no ale 14,5. 14,5? Tak. Na przykład taka opcja flat shifta jest możliwa? Jest włączony tu flat shift, no ale zabijemy sprzęgło. Okej, rozumiem, czyli Jest flat shift, nie ma tego rolling anti-laga ani popsów tutaj. Ja nie jestem fanem popsów, bo to niszczy silnik, wydech, wszystko Aha. po kolei. No i na końcu policja się ściga i wszystkich ściga, którzy jeżdżą na mieście i jak wiesz. A to nawet słynny chyba z weekendu jest filmik, jak jakaś BMK kurwa z tym gównem strzela, jedzie po ulicy i wiesz, potem kurwa... Inaczej, no wszyscy mają przejebane potem za to. no nie, no tak, Jakby racja. ja jestem antyfanem, klientom robię to od jakiegoś czasu za dopłatą, Aha, bo ja nie chcę, żeby to się pojawiało na rynku. Jak ktoś chce, to niech płaci. to niech płaci. No, jakby ja nie chcę wspierać tego w środowisku, bo Tego trendu. tego trendu, tak. No i ja jestem tego samego zdania. Za dużo tego się pojawiło. To było fajnie, jak było 10 aut w Polsce, robiło to 3 lata temu. Jakby gdzieś tam w pierwszej zetce zrobiliśmy, czy Kuba tam zrobił. I to było spoko, a dzisiaj jak to drugi samochód, albo tylko ktoś pisze do mnie, że chciałby przyjechać na strojenie, ale w sumie to moc go nie interesuje i strojenie, tylko byle te popsy były. No właśnie to zrobiło taką furorę, że niektórzy tak naprawdę to chcą stroić wóz tylko po to, żeby były te popsy. Tak, no to nie jest dla mnie. Nie? Chuj w moc, mają być popsy. Tak. No i co, tym bardzo pozytywnym akcentem chyba kończymy ten odcinek, co? No tak, no jak widzicie, tylko widzę właśnie, że tego. Zapomnieliśmy kocyka jeszcze założyć na turbo. Produkt będzie miał premierę lada moment, Tak, no chcemy zrobić premierę w sumie tak, bo... żeby się materiał zbiegła z 2 dni. odcinkiem. Tak. Promocja od którego do którego będzie trwała? Od jakiejś, czekaj, 25 do 28 będzie promocja trwała na Turbo Kit. Do Pewnie też jeszcze 28 na Turbo Kit do włącznie? Lexusa w ogóle będzie. Tak, Link w opisie. super, Kto będę chętny? wdzięczny. No musi być, oczywiście. Zachęcamy do zakupów i co, no Co warto według Ciebie? według mnie warto. Ja to mówię to tak naprawdę, tak no szczerze, no zresztą zawsze szczerze mówimy, jak jest coś do dupy, to się o tym wspomina. Według mnie to... Dzisiaj co innego. A to co ty, jesteś innego zdania? Nie, się śmieję. Albo się usuwa film. A, no tak. Czy tak się mówi, nie? Uważam, że naprawdę warto, jest całkowicie inny wóz, no nabrał wigoru. No tak, no i jakby zobacz, no masz, wygląda tak jak fabryka, jakby nie był taki brudny. Jak jesteście właścicielami GT86 i już zdążyło się wam ono znudzić, to jest pomysł na drugie życie dla tego auta. Tak, no jakbym miał sobie, kiedyś miałem w planach kupić w ogóle taką jedną sztukę, sobie na tor z nią zrobić. No to jest super auto do jeżdżenia. Jakby no sobie, jak jechaliśmy wcześniej, Wolnosakiem nawet daje frajdę, tak? Tak. Ale tu zmienia w ogóle odczucia z jazdy. No nie ma wstydu. No, jakby, no już Golf GTI już by miał ciężko z tobą. No, to jest ta Z różnica. 100-200 to by przegrał. One robią chyba po chipsach po 13 sekund. Po chipsach. Po chipsach, A no. seryjne robią powyżej Wiem, 20. że po chipsie mieliśmy Golfa GTI 7 generacji 12,5 100-200 z DSG. No to grubo. A to, no, ale to tutaj nie, nie wszyscy- softem, nie? wiesz, nie, słuchaj. nie znam się na Golfach, więc... Golf od to razu będzie też wiadomo, komentarz, czego jak się powie. można spodziewać. A tutaj Tak. stajesz tym autem i Tak, się... to się nikt nie spodziewa. Wszyscy myślą, że cię Skoda Octavia w TDI-ku objedzie, nie? Dokładnie tak. No, a to można się zaskoczyć teraz już. No to co, żegnamy się. Tak, Piątkę zbijamy. Pozdrawiamy widzów. dokładnie. Uświadomiłem sobie, że prawie 2 razy lepszy czas zrobiliśmy. Od 27,2 wyszło tak. 14,5. Widzisz, To jest prawie razy 2, znaczy podzielić na 2. Brakujący element, Tak. którego chcieliśmy pokazać. Kocyk. Oczywiście To też jest w premium, zestawie. żaden Chińczyk. Sonda FR wyjęta, ponieważ te samochody, to jest ważna informacja, nie da rejestrować na seryjnej sondzie. Aha. Trzeba zewnętrzną sondę zawsze, bo oryginalna sonda tylko pokazuje AFR do 12.1. No w sumie jak to one Wolnosaki wychodziły, to więcej niż 12 ich nie zalewasz nigdy, nie? Na 12.8 jadą butem je są. No i co tu mówić, no jest gotowe, zaczynamy promocję naszego nowego produktu. Może uda nam się jakąś promkę stworzyć, dzisiaj dzwoniłeś jeszcze w jedno miejsce, zobaczymy jak to wyjdzie. Tak, są pomysły na rozwój tego, co zrobiliście do tej pory.
Ja życzę Wam sukcesów, żeby się udało to sprzedawać. No, żeby wiesz. No i mam nadzieję, że znajdą się klienci, którzy się później podzielą informacją, jakim się jeździ nowym wozem tak naprawdę. No tak, tak? no może kogoś poprosimy, nie? Tak. No to co, tym akcentem kończymy? Tak, no. Jeszcze raz. Trzymaj się. Cześć wam wszystkim. Do zobaczenia w następnych odcinkach.